Witam wszystkich, jestem Zaną w Albanii, spędzamy tutaj nasz honeymoon i uznałem, że jest to znakomite miejsce, żeby porównać sobie zakwaterowania i gdzie jest najlepiej w ogóle spędzić czas nad morzem. Czy w Bułgarii, w Rumunii, a może właśnie tutaj w Albanii. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Na początku chciałem wspomnieć o hotelach w Rumunii, w których mieliśmy okazję być. Jeden to był w Konstanța, a drugi w miejscowości Neptun. W Konstanța byliśmy przed sezonem i to było w maju, dlatego też była promocja na pokój w hotelu. Tutaj Wam wyświetlę nazwę, jak się ten hotel nazywał. I tam zapłaciliśmy 270 lejów za jedną noc. Tutaj będę Wam podawał ceny po prostu za jedną noc, bo różnie każdy chce zostać. I tam mieliśmy oczywiście śniadanie wliczoną w cenę. Ten pokój, który tam mieliśmy, był bardzo ładny. Wybraliśmy sobie wtedy taki pokój w motywie czekoladowym. Mieliśmy tam do wyboru kilka różnych wystrojów tego pokoju i właśnie na taki się zdecydowaliśmy. Pamiętam, że w tym hotelu były dobre śniadania, lecz był jeden minus. Pewne posiłki były słabo podgrzane, jak na przykład jakieś kiełbaski, jajka, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze zaletą tego zakwaterowania było to, że ten hotel znajdował się blisko plaży, trzeba było przejść tylko na drugą stronę ulicy i w zasadzie tak kilkaset metrów byliśmy już w odległości plaży. Tak jak wspomniałem, byliśmy tam przed sezonem, więc cena była zniżkowa, ale teraz, tak jak sprawdzałem, zakwaterowanie w tym pokoju kosztuje 417 lejów, także jest o wiele droższe, więc żeby wybrać właśnie jakiś taki dobry hotel w Konstanța, to trzeba po prostu znaleźć jakąś ofertę okazyjną, najlepiej przed sezonem, a w sezonie jest właśnie ciężko znaleźć taki pokój, który byłby tego standardu i właśnie w takiej dobrej cenie. Kolejnym hotelem, w jakim okazję mieliśmy być nad morzem w Rumunii, był to hotel Miorica, który znajdował się w miejscowości Neptun. Byliśmy tam niedawno, bo to było na początku sierpnia tych wakacji i w tym hotelu narzuciły mi się pewne takie właśnie wnioski. Po pierwsze, był bardzo stary hotel, brakowało tam inwestycji w tym hotelu, wszystko było takie, widać, że jeszcze z jakiejś dawnej epoki. Sam pokój wyglądał przyzwoicie, ale tak jak mówię, całe to umeblowanie, czy też wszystkie tam rzeczy, które były, to tak pachniało taką trochę starością, może nie dosłownie, ale tak było. Basen, który był w hotelu, był oczywiście plusem, ale niestety brakowało tam w tym basenie dwóch rzeczy, to znaczy były dwa takie minusy, na które napotkałem. Pierwszy to była słaba czystość, jeśli chodzi o toaletę, która była przy tym basenie, a drugi minus to była taka drabinka, którą się schodziło do basenu i ta drabinka była taka urywająca się. Także jeżeli ktoś takiej większej wagi próbowałby wejść do tego basenu, to no możliwe, że nawet ta drabinka by tak do końca się urwała i ktoś by mógł sobie zrobić jakąś krzywdę, dlatego to były takie minusy, jeśli chodzi o ten hotel w Neptunie. Chciałem jeszcze wspomnieć o śniadaniach, które były w hotelu w Neptunie. Tam były takie rzeczy podane, które były takiej niższej jakości, to znaczy widać, że to, co było do jedzenia, było takie tanie jakieś sery, wędliny. Brakowało tego, żeby to jedzenie było też podgrzane, w sensie jakieś tam jajka czy kiełbaski, to było trochę zimne i w tym hotelu na śniadaniu było bardzo dużo ludzi, było tłoczno, trzeba było stać dużo w kolejce, żeby wybrać sobie coś właśnie do jedzenia, także to był taki właśnie trochę minus, jeśli chodzi o standard jedzenia w tym hotelu. Hotel ten znajdował się też w takiej trochę znacznej odległości od morza, w granicach 500 metrów, także no, trzeba było kawałek przejść, żeby dojść do plaży. Chciałem powiedzieć tak ogólnie o zakwaterowaniach nad morzem w Rumunii. Uważam, że
brakuje dużo takich inwestycji nad morzem, czy to właśnie w Konstanca, czy w Neptunie, tak jak byliśmy. Wielokrotnie już to powtarzałem w naszych filmach. Mianowicie jest słaba właśnie taka infrastruktura, jeśli chodzi o hotele, o poziom tych hotelów. Również brakuje mi przede wszystkim restauracji, takich, żeby zamówić sobie jakieś normalne jedzenie, nawet tradycyjne, jakieś rumuńskie. Jest tego po prostu mało. Wszędzie są tylko fast foody, jakieś tam grille. Jest tego za dużo moim zdaniem. I ciężko jest znaleźć jakąś taką fajną restaurację, żeby sobie wybrać coś takiego normalnego do jedzenia. Nie każdy chce jeść hamburgery, czy jakieś te kukurydze, czy frytki. Po prostu ja chcę zjeść coś normalnego. My nie jemy za mną fast foodów. Lubimy jeść raczej zdrowo, a jak już jesteśmy właśnie na takim wyjeździe, to chcemy zjeść po prostu coś takiego, co no nie byłoby właśnie tym fast foodem. Dlatego szukać trzeba restauracji. Znaleźliśmy w Konstanca i w Neptunie restauracje, które były akurat greckie i tam było takie jedzenie, które nam przypasowało, ale uważam, że będąc w Rumunii powinniśmy skorzystać z rumuńskich restauracji, znaczy w sensie, żeby zjeść jakieś rumuńskie jedzenie, choćby nawet tradycyjne, czy zjeść jakąś zupę. Było bardzo ciężko znaleźć miejsce, w którym można byłoby dobrze zjeść. Teraz chciałem się przenieść do Bułgarii i coś powiedzieć na temat zakwaterowania, które tam mieliśmy. Byliśmy na początku lipca z okazji moich urodzin, pojechaliśmy do Nesebar i tam też mieliśmy zakwaterowanie w hotelu. Tutaj Wam pokażę, jak się nazywał, bo teraz po prostu nie pamiętam. I to był taki hotel, w którym mieliśmy oczywiście śniadanie wliczone w cenę. Pokój wyglądał, możecie zobaczyć tutaj urywek filmu, w międzyczasie będę Wam pokazywał, jak ten pokój wyglądał. Był on z balkonem takim, także standard tego pokoju był na takim średnim poziomie. W sumie bym powiedział, że może nawet nie nic specjalnego, ale wyglądał przyzwoicie i przede wszystkim było tam czysto. Ja sobie bardzo cenię czystość, dlatego też uważam, że to miejsce było fajne i godne polecenia. Jeżeli chodzi o cenę tego hotelu, to kosztował on nas 181 lejów za noc. Spędziliśmy tam kilka nocy, chyba 3, z tego co pamiętam, ale taka była właśnie cena za jedną. I jeżeli chodzi jeszcze o śniadania w tym hotelu, to były dosyć smaczne, jednak trochę monotonne, powtarzały się codziennie te śniadania, chociaż personel, który tam pracował, próbował nam je urozmaicić i pytali się, czy na przykład chcemy sobie zamówić omlet do zjedzenia. Na przykład takiego omleta nam robiono specjalnie na nasze życzenie, żebyśmy sobie zjedli na śniadanie, czy też zaproponowano nam na przykład naleśniki, ale my nie chcieliśmy naleśników, ponieważ jesteśmy na diecie. W każdym bądź razie były takie możliwości. Hotel ten był w takiej odległości około 300 metrów do morza, także był blisko, wystarczyło przejść 2 uliczki i byliśmy już nad morzem. Chciałem powiedzieć, że Bułgaria ma na pewno więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o infrastrukturę hotelową, niż Rumunia. Było tam o wiele więcej hotelów. W zasadzie każdy mógł wybierać w czym chciał, w cenach, w standardzie, co komu pasowało. I jeszcze jedną taką rzeczą, której właśnie mi brakowało w Rumunii, a było w Bułgarii, to były restauracje. Tych restauracji było również bardzo dużo, było w czym wybierać, jeśli chodzi o jedzenie. Było właśnie dużo możliwości, z których mogliśmy skorzystać. Takie są moje wnioski, że Bułgaria jest lepiej przystosowana pod turystów niż Rumunia i to jest taki przykry fakt, ponieważ chciałbym, żeby ludzie przyjeżdżali jednak do Rumunii nad morze, wspierali gospodarkę tego kraju, zwiedzali jako turyści i cały czas będę polecał mimo wszystko, żeby ludzie zawitali do Rumunii, nawet i nad morze. Warto przyjeżdżać do Rumunii, ale trzeba dobrze wybierać, jeżeli chodzi o hotel, o standard tego hotelu, no i szukać niestety tych restauracji, chyba że ktoś lubi faktycznie fast foody i jeść tak byle co,
jakkolwiek to zabrzmi, no to będzie miał takie po prostu możliwości. Ostatnim hotelem, o którym chciałem powiedzieć, jest nasz hotel tutaj w Albanii, w którym mamy nasze zakwaterowanie. Nazywa się on Bellamy. Noc w tym hotelu kosztuje 321 lejów. Jest to taka cena, bym powiedział, no może trochę wyższa niż standardowo, ale ten hotel, co tutaj ma do zaoferowania, naprawdę jest warty tej ceny. Przede wszystkim jak ten pokój wygląda, w którym tutaj stacjonujemy. Pokażę Wam oczywiście urywki filmu. To, że tam mieliśmy zaaranżowaną niespodziankę z okazji naszego honeymoon, to jest co innego, to był tylko dodatek. Nie o tym tutaj mówię, ale chodzi mi o to, jak wszystko jest nowe w tych pokojach tutaj. A w zasadzie mieliśmy okazję tutaj być w 2 pokojach z powodu przeprowadzki uciążliwych sąsiadów, więc mamy porównanie, że wszystkie te pokoje tutaj są tego samego standardu. Wyglądają na takie nowe, wszystko jest takie świeże i przede wszystkim są czyste. To jest coś, na czym zawsze mi bardzo zależy, na czystości. Ja to się brzydzę, jak gdzieś jest po prostu brudno, jak gdzieś znajdę jakieś włosy po kimś czy coś takiego. Tutaj jest naprawdę super czysto. Jeszcze w międzyczasie, nawet jak byliśmy na plaży w dniu wczorajszym, to personel przyszedł i posprzątał nam pokój, łazienkę, także naprawdę bardzo mi się to podoba. Hotel Bellamy jest z widokiem na morze, także naprawdę coś przepięknego. Siedząc na balkonie możemy sobie wypić kawę, czy jakieś piwo, czy cokolwiek i podziwiać widoki tutaj na góry, na morze. Ja właśnie nagrywam ten film tutaj, będąc w okolicy naszego hotelu. Tam jest gdzieś hotel za mną, także jest to naprawdę bardzo duży plus. Chciałem jeszcze powiedzieć o śniadaniach w hotelu Bellamy tutaj w Albanii. Śniadania były naprawdę dobre, dużo było takich wyrobów zrobionych przez właścicielkę typu dżemy, masło, także to były takie naprawdę smaczne rzeczy, które można było wybrać do jedzenia. Śniadania w sumie, jakby tutaj tak zostać dłużej, nie wiem, tydzień, to może byłyby trochę monotonne, ponieważ codziennie się powtarzało to samo, ale był jako taki wybór, że można było sobie coś zjeść. Na pewno to jedzenie było smaczne i przede wszystkim świeże. Będąc tutaj kilka dni w Albanii, mieliśmy takie doświadczenia, jeśli chodzi o restauracje, bo o tym też cały czas mówię i wspominam. Jest dużo różnych restauracji, dużo wyboru, jeśli chodzi o jedzenie i ceny tutaj w Albanii. Ceny są naprawdę przyzwoite. Wszystko jest wręcz, bym powiedział, nawet tanie, ponieważ za pół kilograma mięsa takiego z jagnięciny zapłaciliśmy 40 lejów, więc jest to naprawdę super cena. Wiadomo, są gdzieś tam droższe restauracje, ale nie są to jakieś takie ceny, które byłyby z kosmosu, jak to się mówi. Można wybrać naprawdę dużo dobrych i smacznych rzeczy do jedzenia. Jedyne, co mi się tutaj może nie podoba tak trochę w tej Albanii, to to, że jest dużo śmieci. Jest zaśmiecone tak gdzieś tam trochę idąc drogą, czy nawet tutaj przy plaży, gdzie nagrywam ten film. No jest tego za dużo i to jest taki minus, który mi przeszkadza. Podobnie jest też ze śmieciami w Rumunii. Może jest ich trochę mniej niż tutaj w Albanii, nawet bym powiedział, ale tak samo są. W Bułgarii natomiast było o wiele czyściej. I to były wszystkie hotele, o których chciałem powiedzieć w Rumunii, w Bułgarii i w Albanii. Nie wiem, jakie są Wasze wnioski, Wasze przemyślenia, na co Wy zwracacie uwagę w szczególności. Tak jak ja powiedziałem, cenię sobie bardzo czystość w miejscu, w którym jesteśmy. Uważam, że też cena powinna być adekwatna do standardu, jaki oferuje dany hotel. Również bardzo dobrze, jak są jakieś smaczne śniadania i to jedzenie jest takie trochę urozmaicone. A jeżeli chodzi o wszystko to, co może zaoferować każdy z poszczególnych krajów, no to są różnice takie, o których wspomniałem. Zostawcie jakiś komentarz, proszę, napiszcie, co Wy uważacie na ten temat. No i to jest taki krótki film, który chciałem tutaj nagrać, będąc w Albanii, żeby powiedzieć coś i porównać pewne miejsca, w których byliśmy. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę,
subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnych filmach.